Strefy.pl. Jesteśmy bezpieczni. Adrian Węgierski, MMA.PL, a ze mną Norman Parke, no i nieoczekiwany gość, czyli Michał Waleszczyński, który pomoże i przetłumaczy nam Normana Parka. Norman, przede wszystkim chciałem zapytać o to, co mówiłeś podczas programu Zadymki, czyli o to, że Grzegorz Szulakowski boi się i ty to widzisz, że on się boi. I zastanawiam się, czy na ważeniu, kiedy miałeś okazję spojrzeć mu w oczy, cały czas widzisz ten strach Grześka Szulakowskiego. Okay, at Zadyma, during the Prime Show MMA, you told us that you see the fear in the eyes of Grzegorz Szulakowski. Did you see the same thing at the weigh-in? I just looked relaxed, composed, ready for a fight, and I think he was more angry with Don Casio. And I could see why he was, because I know Don Casio was poking at him a lot in this conference, and if he poked at me, I would have just dropped him where he stood. So I could see why he was angry, but at the end of the day, a fight's a fight. It doesn't matter. My opponent's there, 2 hands, 2 feet, like everyone else, and so we'll see tomorrow what happens. Okej, Norman mówi, że podczas face to face raczej nie wydawało mu się, żeby Grzegorz był jakiś wyjątkowo przestraszony jego czy coś w tym stylu, raczej był wkurzony na Casio, ponieważ ten go cały czas zaczepiał. W momencie, w którym Casio zaczepiałby w taki sposób Normana, ten by go znokautował od razu, tak jak stali. Norman mówi, że Szulakowski ma 2 ręce, 2 nogi, jest fighterem jak każdy i że postarają się dać dobrą walkę. Norman, powiedz mi w takim razie, gdzie upatrujesz największych zagrożeń, gdzie są najmocniejsze strony Grześka Szulakowskiego, no bo na pewno miałeś okazję obejrzeć jego walki. What is the strongest point in Grzegorz Szulakowski game for you? You've seen his fights, yeah? Yeah, I've seen all his fights. His strongest point would be, I think his grappling would be his stronger point. He's kind of well-rounded, but his strongest area would be submission game, and his striking's fine too, but he seems more stronger in the grappling department. But I think this fight's going to just be a fight everywhere. Stand up, grappling. That's what I'm hoping for. I'm hoping maybe we can stand for a good bit, you know, and see who goes for the takedown. It's an interesting fight. For me, I think it's an interesting fight because I know I had my last fight, which was mixed MMA. I never really got to show too much because this guy's a clown who I fought last. So, and then the fight with Parke was just 30 seconds. So I haven't really got to show a lot of my grappling game too. I like ground and pound from the top. I like to control. I like to stand. Now I really like to stand on the feet and strike. So my opponent's good everywhere, but his stronger point's grappling. That's what I can see. Norman mówi, że najmocniejszym punktem Grzegorza Szulakowskiego są jego zapasy, jego grappling, jego sprowadzenia, jego poddania. Uważa, że ma także całkiem niezłą stójkę, ale jednak ten grappling jest jego najmocniejszą cechą. Ale Norman mówi, że też sam jest bardzo dobrym zawodnikiem i też ma bardzo dobrą obronę przed sprowadzeniami i też sobie na pewno świetnie poradzi. Mówił także, że w ciągu jego ostatnich walk, na przykład walki z Popkiem czy innych, nie mógł za bardzo pokazać swoich umiejętności i też tutaj tej swojej właśnie gry grapplingowej. Ogólnie rzecz biorąc, uważa, że Szulakowski jest dobrze rozwiniętym zawodnikiem, jednakże ten właśnie grappling i sprowadzenia są jego najmocniejszą stroną. Norman, wiele osób twierdzi, że rozbiłeś bank wchodząc do freakowych organizacji, bo nie miałeś trudnych przeciwników w porównaniu do tych, co w KSW czy w UFC, a na pewno zarabiasz rekordowe sumy. Czy ty też uważasz, że to była najlepsza decyzja, jeżeli chodzi o przejście do organizacji freakowych? Many people says that you were robbed the bank when you entered the Freak Fight Federations. You got weaker opponents than the ones in UFC or KSW. What do you think about it? Is it true or not? Well, obviously, I fought stronger opponents in the UFC. It's a no. Obviously, yeah. I fought stronger opponents. But you know, trudniejszych zawodników UFC. Yeah, of course. But I mean, you know, I fought all my career, and it's always a known thing that most fighters, even in the UFC, are all underpaid fighters. So if I needed to move to this different organisation, Fame MMA or Prime MMA, to get my worth, what I feel I'm worth,
and not just me, a lot of other MMA fighters are worth, so be it. I'll do what I need to do what's best for me. I don't care what anyone else thinks. And a matter of fact, I don't give a fuck what anyone else thinks. And but I think a lot of people agree with what I'm saying also, so that's the reason why I am where I am. Norman mówi, że większość bardzo dobrych fighterów, jak na przykład zawodnicy UFC, są niedopłacani, dostają zbyt małe gratyfikacje względem ich umiejętności, że faktycznie na pewno będzie miał tutaj łatwiejszych przeciwników, jednak dopiero teraz otrzymuje takie wynagrodzenia, jakie powinien dostawać i jakie powinni dostawać ogólnie rzecz biorąc zawodnicy MMA i ma w dupie to, co ktokolwiek sądzi. On tu przychodzi po swoje, na faktycznie najmocniejszych rywali miał w UFC. A jakie są Twoje dalsze plany i czy planujesz wrócić do zawodowych organizacji, między innymi do organizacji KSW? What's your future plans, and are you planning to return to KSW or some more sports-like federations, you know? No, I'm not going. Definitely not going back to KSW. There's no chance. Absolutely no chance for that. So until I get what I'm owed something from there, and it's not like something small. It's quite a large amount, and so until I get that there. Still ain't going to fight there. You know, I moved on from KSW, and there's a new thing. Like these freak fights it's a new market for fighters, you know, and I kind of fit in well. So, but obviously I'm in chat with the PFL. I know the PFL's coming to London. The Professional Fighters League's coming to London. It'll be their first show. I was actually meant to fight in the $1 million tournament back in 2018, but I had a problem with my visa, so that never happened. But all being well, everything's fine after my fight with Gregor Szeligi. No injuries or anything like that there, and hopefully I can get the quick turnaround to fight in their show in London. That's what I'm working on at the moment, but I'm not thinking too far ahead. Just focused on Shelly first. Okej, zaczniemy od końca. Norman jest głównie skupiony na Szelakowskim teraz, to jest dla niego najważniejsza walka. Do KSW na 100% nie wróci, nie ma takiej możliwości, nawet kiedy będzie stary, to i tak nie wróci do KSW, to jest kompletnie zamknięty temat. Ma na swoim radarze organizację PFL, w której w 2018 roku miał startować w turnieju o $1 milion, niestety nie dostał wizy, tak więc to się nie udało. Jednak ma tą federację jak najbardziej na swoim celowniku i bardzo możliwe, że jeżeli będzie gala w Londynie, to zawalczy. Okej, to wracając jeszcze do organizacji freakowych, czy Norman nie boisz się, że całowanie czy lizanie Twoich klapków czy butów może spowodować to, że ciężej będzie Ci znaleźć rywala, jeżeli chodzi o gale freakowe? Między innymi chodzi tutaj o konfrontację z Pawłem Tyburskim. Okay, getting back to freak federations, do you think that when you're asking someone to kiss your klapki, lick your shoes and stuff like that, it will be harder for you to find any opponent, you know? Well, I know one guy will definitely lick my klapki is Josek. He'll do it, no problem. Yesterday gość, który na bank powiedział mu klapki, jest to Josek. He's so desperate, he wants to fight again. Jest tak zdesperowany, żeby z nim zawalczyć, z pewnością by to zrobił. Yeah, I know they want me to fight the big woman. I can fight the big woman, no problem. It's easy money fight for me. That's very easy for me. This guy's just... I even watched him hitting the pad work. He thinks just because you punch hard and fast that you're very good, but you need everything. You need timing, you need... you don't just punch hard and kick hard and think, oh yes, I can fight with a professional fighter now. That's what most of these brainwashed guys are like. Mm-hmm. Most of these brainwashed guys like Szeligi, he's the same. I bet when he trains with some of these Don Diego or whatever, maybe whenever, oh yeah, I do good with him in sparring, yeah, I can fight with this guy, yeah. These guys are brainwashed. A lot of them were actually brainwashed. Okay. If I have this guy fighting in my game, I'll murder him. You know, like the last guy. He got murdered also. He had no chance with me. His only chance was one punch. He had no chance. After he realised he couldn't land the big lucky punch, he was beat, dead, gone. But he didn't. Norman mówi generalnie rzecz biorąc, że wszyscy czekają na jego walkę z Wielką Babą, czyli z Tyburskim, jak go nazywa. Tyburski uważa, że jeżeli mocno bije w tarczę, jeżeli jest szybki, to będzie to miało jakieś odzwierciedlenie w walce, ale tak nie jest. Tutaj chodzi o timing, chodzi o ogólne obycie się w klatce podczas walki i porównał Tyburskiego do Szeligi. Powiedział, że są w zasadzie tacy sami, po prostu mocno biją i to wszystko mają wyprane mózgi przez swoich trenerów, takich jak Don Diego, którzy im mówią, że ojoj, jeżeli mocno
dobijesz tarczę, na pewno go pokonasz. Mówił, że jedyną szansą na zwycięstwo dla Tyburskiego lub też dla jego byłego rywala Szeligi byłoby znokautowanie go jakimś lucky punchem, jednak to się nie stało. W momencie, w którym by spotkali się na jego siłowni, w jego gymie i mieliby stoczyć taką prawdziwą, realną walkę, doszłoby najprawdopodobniej do morderstwa. No właśnie i pytanie, w zasadzie kontynuując ten wątek, czy jest szansa na rewanż z Piotrkiem Szeligą, no bo on o tym rewanżu mówi i czy Norman uważa, że to ma sens po prostu? Oh, Mr. Szeliga is talking a lot of stuff about your rematch. Is it possible or not? I think this guy's still TKO'd. I think this guy's still in cuckoo land. I don't know what, man. How could you even ask for a rematch whenever you're right? You can see if this fight was anywhere near close, but this fight was one-way traffic. You know, it wasn't nowhere near a close fight at all. Even in the stand-up, where it was more his thing. Oh yes, let's just do stand-up, small gloves, small cage. No problem, dude. No problem. And he got whipped in the stand-up. And then when it came to the second round, he was so desperate trying these flying knees. Seen it coming a mile away, and once I took him to the ground, he was just like a big bear rolling about there, didn't have a clue what, full of muscle, didn't have a clue what to do, and he was very lucky there was no elbows allowed. I hurt my hand in this first round against him. He was very lucky there was no elbows because I could rearrange his face. I think this guy needs his pathology, this guy, there's something wrong with his brain. How could you even ask for a rematch? Fuck, kurwa match. Kurwa mać, Norman mówi, że gdyby ta walka z Szeligą była chociażby w miarę wyrównana, to mógłby to przemyśleć, jednak to była gra do absolutnie jednej bramki. Norman go kompletnie zdominował w tym pojedynku, w momencie, w którym Norman przywrócił go na ziemię, ten totalnie nie wiedział, co z tym zrobić, nawet podczas pierwszej rundy, kiedy jeszcze nie było parteru i grapplingu. Dalej nie mamy do powiedzenia, Norman uszkodził sobie rękę podczas pierwszej rundy i niech Szeliga cieszy się, że nie były używane łokcie. Uważa, że powinien udać się do dobrego lekarza, ponieważ z jego głową po tym nokaucie jest coś dalej nie tak. Dzisiaj na ważeniu było kilka awantur, kilka zadym na samym ważeniu i powiedz mi, czy widziałeś te awantury i czy jest jakiś zawodnik, którego wypatrzyłeś i który zrobił na tobie jakieś wrażenie i chciałbyś go zobaczyć jutro w walce? There was a couple of brawls during the weigh-ins today. Did you see any nice opponent for you in there? I don't think there's any opponent really here for me. The only guy who would give me a real challenge would be Josek, or I don't know. I know Popik signed with Prime MMA now, so I would like this rematch with Popik. I would love to run that fight back. A lot of my friends who bought the pay-per-view to watch my fight with Popik, they wanted to see how this fight would go, and even I wanted to see how this fight would go. How could I survive the first, round or whatever? And I believe I would finish him in the second round. This is what my honest opinion. I believe I would finish Popik, but I wanted to feel his punches, heavy punches, like maybe get rocked a wee bit. See, I think this is what most people wanted to see, me get hurt a little bit and come back. So. But he's the only challenge, because he's a heavyweight guy also, or Josek, or I don't know, Szylikowski here's a challenge. I don't know, maybe they seem to think they just want to fight stand-up because they think it's a weaker part of my game, stand-up, so they have a chance to just stand up with me. I'm not allowed to grapple with them. So... Generalnie rzecz biorąc, Norman mówi, że nie ma dla niego żadnych zawodników w tej federacji, poza oczywiście Szulakowskim i poza Wrzoskiem. Widział, że Popek podpisał teraz kontrakt z Prime'em i myślę, że to była bardzo ciekawa walka. Jest mu przykro, że Popek został kontuzjowany i uważa, że bardzo fajnie byłoby zrobić rematch, tak? Że uważa, że znokautowałby go prawdopodobnie w drugiej rundzie, jednak też chciałby sam poczuć te ciężkie ciosy Popka na sobie. Wierzy w to, że ludzie by też chcieli zobaczyć, jak Norman dostaje, potem wraca do formy i wygrywa walkę. Ludzie bardzo często wyzywają go do walki w stójce, ponieważ myślą, że to jest jego gorsza strefa, jednak tak wcale nie jest. No więc tak jak mówimy, Szulakowski, Popek, Wrzosek to są ciekawe wyzwania dla Normana. To zapytam inaczej, czy jest jakaś walka na karcie walk Prime 2, którą chciałby zobaczyć, którą chce zobaczyć? What is your which fight on Prime MMA you would like to see the most from our card? From tomorrow night? Yeah. Which one is most interesting for you? I think this one with a couple is very interesting because it's big and small. The Bombardier fight against Stifler, I don't know how this will go. It's interesting. Could go either way, but I'm very interested in that fight. It's a huge freak fight. And Josek against this guy,
Peter, is it? Yeah, Peter, that's the Peter. biggest freak fight ever, I think. Yeah, and I think, you know, just to touching back on Peter, I think it was a bit disrespectful. This absolute clown who, I don't know who this guy is. This guy who I think I seen this guy on High League fighting this guy. Which one? The guy who came on stage and threw something. Yeah, this absolute clown, you know, should never be allowed anyone to actually run on the stage and throw something at someone who's there. Security should have like, choked him out, unconscious too. Unconscious, should have choked him out unconscious and sliped him out the back and beat the shit out of him. So I think this was a very dirty move. This man's fighting his first fight tomorrow. And then all this bullshit. I don't know. He shouldn't have been in there, but I'm interested to see his fight against Josek. Norman najbardziej czeka na Stiefera i Bombardiera, ponieważ to jest mega dobry freak fight. Tak samo Wrzosek z Peterem Kałuskiem, to jest totalna rewelacja, duży z małym. Jednak bardzo był zniesmaczony, widząc jak wchodzi Bomba na scenę i rzuca jajkami w Piotra. To jest pierwsza walka Piotra, powinno się to uszanować, a nie robić takie słabe motywy. Norman mówi, że ochrona powinna go zliściować i udusić do nieprzytomności za to. No to co, na koniec zapytam, jak jutro skończy się twój pojedynek, jak chciałbyś, żeby ten pojedynek się skończył? About tomorrow, how you gonna finish your fight and how you want to finish the fight? I would love to finish the fight. I'm on a good run at the minute, but I know I fought at lower level people. But I feel good. I feel strong. I feel my training's been good. My mind's open. You know, I'm not stressed about anything outside of the fight game. So I feel it's made my game stronger. So I'll need to see how I feel him inside the cage. You know. I'm not sure exactly how the fight will go, but I'd love to finish him in the second round, but I need to feel him. I need to feel him how he is, round one, round two, grapple a wee bit. I want a good fight. I want a very good fight, but I'm going to want it more. I'll not give up till the end. I keep fighting till the very end, and I'm going to be looking for the finish at all times. You know, most of my career, a lot of my fights have been mostly decision. People... You know, I've got a wee chip on my shoulder and people say, yeah, he just fights decisions, he doesn't like to finish the fight. So when I start finishing the fights, they'll find something else to say. So, but that's a part of my game that I want to work on, finish the fights. But I'm not stressed about it, you know. It's not the only thing, because you're fighting a tough challenge also. And we'll see. If I feel like he's getting tired or anything, I'm going to look to finish the fight. W momencie, w którym Norman wyczuje tylko, że Szulakowski będzie zmęczony, będzie starał się go skończyć. Cała masa ludzi mówi mu, że on nigdy nie wygrywa swoich walk przed czasem i chciałby to w końcu zmienić. Jednak sam zobaczy w trakcie walki, jak to wszystko będzie się rozgrywało, i w momencie, w którym wyczuje taką możliwość, to zrobi. Najbardziej by chciał wygrać w drugiej rundzie. Ogólnie rzecz biorąc, czuje się bardzo dobrze, jest wypoczęty, skoncentrowany i, jak to się mówi klasycznie, zawalczy tak, jak mu przeciwnik pozwoli. Okej, Norman, korzystając z okazji, last question. Ostatnie pytanie, czy Mateusz Gamrot będzie mistrzem organizacji UFC? Okay, last question. How do you feel about Mateusz Gamrot? Will he get the championship belt in UFC? Is it possible? He's got a very good chance. I know he called the fight against Justin Gaethje after his last win, but I think that's an easy fight. He should be fighting. Personally, I think he'll beat Justin Gaethje, because even though Justin Gaethje is good striking, Justin Gaethje is not very good on the ground, like when they're grappling. He will out-wrestle him. He's good. He's got not too bad wrestling defense, Justin Gaethje, but when it's on the ground, he's not very good. I think Gamrot's a way higher level, honestly. But Justin Gaethje is a machine, and but I think Gamrot should be fighting someone like Benzel Dariush. You know, I think this is a very good fight. Benzel Dariush is on a 7-fight win streak, and I think there's only really him, Benzel Dariush, and Makhachev. I would like to see Gamrot fight Makhachev, because I think Gamrot has got a similar style to Makhachev, but Makhachev's a left-handed fighter, and I think Gamrot has a problem fighting someone left-handed, not just striking, but for his takedowns. He likes to get takedowns for someone who's orthodox fighter, from what I see, because he didn't take me down in any of the fights. And now you've got that Russian guy like Makhachev, who's very good grappling, strong BJJ, strong jiu-jitsu, strong takedowns, good judo,
good strike, and also I think it's a difficult matchup for Gamrot, but Gamrot's improved every fight, you know, and but I would like to see him fight Benzel Dariush next. If he can beat Dariush, he's definitely in line to fight for the title for sure. Norman uważa, że Gamrot ma naprawdę wielkie szanse na to, żeby zdobyć pas UFC. Gamrot wyzywał teraz Justina Gaethje do walki. Justin Gaethje ma bardzo mocną stójkę, jednak uważa, że Gamrot bez problemu by go zniszczył zapaśniczo. Uważa też, że bardzo dobrą walką byłaby walka z Benzelem Dariuszem, tak? On jest left-handed i smakaczy, wie? Yeah, Okay. both of them are left-handed. Zarówno on, jak i Makhachev są leworęczni i to będzie bardzo trudne dla Gamrota, ponieważ on przywykł do tego, żeby sprowadzać takich bardziej ortodoksyjnych fighterów, którzy używają bardziej prawej ręki. Tutaj jest inaczej, jednak uważa, że jeżeli pokona Dariusza, to ma naprawdę bardzo duże szanse na to, żeby stać się mistrzem UFC. Gamrot rozwija się z walki na walkę i spoko. Okej, bardzo dziękuję. Thank you very much, Norman. No i co? Dziękujemy za wywiad. Thank you so much. Dziękuję. Dziękuję. Dzięki, Norman. Thank you, Norman. Dzięki, Michał. Wielkie. Proszę bardzo. Safety.pl. Jesteśmy bezpieczni.